Witam Was wszystkich bardzo serdecznie na drugiej edycji Nitro International Method Feeder Challenge. Znajdujemy się na łowisku Maślanka, czyli na topowym łowisku w Polsce, gdzie zaprosiliśmy gości z 11 krajów. Są tutaj nawet z tak odległych krajów jak Serbia czy Rumunia zawodnicy, Anglia, Belgia, nasi sąsiedzi Litwini, Czesi, Niemcy, Belgowie. W dzisiejszych zawodach to w sumie obcokrajowcy są przeważającą grupą, bo jest ich aż 42 kontra 38 Polaków. Zeszłoroczna edycja była troszeczkę mniej międzynarodowa, ale staramy się to rozwijać, żeby z roku na rok miało to taki swój bardzo duży międzynarodowy oddźwięk. Zresztą wydaje mi się, że ta edycja jest już chyba największą międzynarodową imprezą Method Feeder w Polsce. Kolejny rok oczywiście współpracujemy wraz z łowiskiem Maślanka, z Moonfin.pl, Osmo, no i jako reprezentant Nitro wiadomo, że to Nitro też tutaj odgrywa bardzo ważną rolę w tym przedsięwzięciu, fundując niesamowitą ilość fantastycznych nagród dla zawodników. Zresztą zawodnicy wydaje mi się, że nie przyjeżdżają tutaj tylko dla nagród, ale chcą się też zmierzyć w takim właśnie międzynarodowym formacie, bo takich zawodów jest jeszcze niewiele w Polsce, ale sądzę, że to się będzie z roku na rok coraz lepiej rozwijać. Z uwagi na to, że są to międzynarodowe zawody, więc wprowadzamy też w tych zawodach międzynarodowy regulamin opierający się w głównej mierze na zasadach FIPSET, czyli na zasadach Mistrzostw Świata. Oczywiście wprowadzone są tutaj jakieś niewielkie modyfikacje, które mają za zadanie uprościć łowienie, uprościć kontrolę i wszystkie takie rzeczy, które są obecne na Mistrzostwach Świata. Natomiast regulaminowo łowimy 2 dni. Jedna tura składa się z 6 godzin, mamy 10 sektorów, w każdym sektorze 8 zawodników rywalizujących między sobą. Zawodnik, który ma pierwsze miejsce w sektorze, ma 1 punkt, drugi zawodnik 2 punkty, trzeci zawodnik 3 punkty, ostatni zawodnik ma 8 punktów w danym sektorze. Po 2 turach, po kolejnego dnia tak samo mamy losowanie, rozchodzimy się na stanowiska, czyli na 10 stanowisk 8-osobowych i znowu zdobywamy punkty od 1 do 8. W łącznej klasyfikacji generalnej liczy się to, aby mieć tych punktów jak najmniej. Czyli jeżeli zawodnik pierwszego dnia zdobędzie 1 sektorową i drugiego dnia także, będzie miał 2 punkty. Jeżeli będzie takich zawodników wielu, wówczas będzie decydowała łączna waga złowionych ryb. Jeżeli dalej będzie remis, wówczas będzie decydowała waga z jednej tury najwyższa u danego zawodnika. To tyle, jeżeli chodzi o kwestie regulaminowe.
Znajdujemy się właśnie na stanowisku numer 80, na stanowisku u naszego kolegi z Litwy, u Rajmunda. Powiedz mi, Rajmundzie, proszę, czy to jest twój pierwszy raz na łowisku maślanka? Tak, pewnie. Na łowisku maślanka to mój pierwszy raz jest. Nigdy jeszcze nie byłem. Tutaj prawie nigdzie nie wędkowałem w Polsce. To mój pierwszy raz akurat jest. A powiedz mi, jak ci się podoba samo łowisko maślanka? Łowisko to jest super. Bardzo dużo ryby jest, bo treningowaliśmy się z wtorku, to złapaliśmy dużo ryb. Naprawdę tutaj jest bardzo dużo. I bardzo fajna zabawa wędkować. Super, czyli od wtorku trenowaliście, tak? Do piątku, czy tylko jeden dzień, czy jak to wyglądało dokładnie? Wtorek, środek, czwartek i piątek. Czyli wszystkie dni. I testowaliście sobie różne części łowiska? Tak. Tylko tutaj nie byliśmy, a tutaj akurat stanowisko wylosowałem. I zadowolony po losowaniu? A ja nie wiem, nic nie wiem o tym stanowisku. Branie? Kolegi powiedzieli, że tutaj jest słabe stanowisko, ale duże ryby. O, jest branie. O, jesteśmy akurat, chyba szczęście przynieśliśmy, bo chyba pierwsza, co? Tak, pierwsza. To nie przeszkadzamy, my uciekamy dalej i powodzenia, Rajmund. Dzięki bardzo. We are on pack 74. Here is Frankie from Belgium. Frankie, I know that you know very well Maślanka fishery. It's not your first time here. Do you happy about drawing this pack? Yes, it's my second time. I was here also last year, and I love this place. It's nice people, nice lake, big fish, a lot of fish. Do you already catch anything today? I have one fish, and I make the weight, Okay. 7.5 kilo. Oh, nice. So it's a big fish. Okay, so you call the waga, yeah? Waga, yes. We're waiting for another fish, smallest fish and bigger fish also, yeah? Oh, fish is a fish. Fish is a fish. Okay, Frankie, thank you very much. Good luck for today and Okay. wish you the best, yeah? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Okej, znajdujemy się na stanowisku numer 73. Jesteśmy tutaj u naszego przyjaciela z Czech, Ondreja. Ondrej, masz już 5 ryb złowionych. Czy możesz podzielić się z nami taktyką, jaką przygotowałeś na te zawody? Tak přichystali jsme se tak, že jsme věděli, už jsme tady byli, takže už jsme věděli, co od toho čekat a nakoupili jsme munfinu, tak na co tady berou a kukuřicu a berou. Czyli kluczem do dzisiejszego sukcesu i tych 5 ryb jest kukurydza, tak? Tak, kukurydza. I również kukurydza na przyponie, czy jakieś kuleczki, jakieś specjalne smaki czeskie, polskie, co tutaj się sprawdza? Solbajcowie. Solbajc. Tak. Okej, i jeszcze ostatnie moje pytanie. Na jakim dystansie łowisz, jeśli chcesz się podzielić? 30 metrů. I wszystkie 5 ryb na razie były z tego samego dystansu. Tak, są z toho samého distancu. Okej, super. Dziękujemy Ci bardzo, Ondrej. Powodzenia, trzymamy kciuki za więcej i do zobaczenia oby później. Okay, we are on pack 72 on our friend Jason, who originally born in UK but now lives in Germany. But a little bit more about himself. Tell some, Jason. Yeah, I'm from London. Hello, loads of Polish people in London, lots of Polish shops and everything. But I now live in Germany for quite a few years now, and I joined the British Army, and then I was based in Germany. Found the love of my life and stayed there. I understand now why you moved to Germany. And when we chat before interview, you spoke that it's not your first time in Poland for fishing. You was in Gdańsk, yeah? Gdańsk, yeah. Could you tell more about it? Yeah, it was in winter on a canal and brilliant fishing on the pole fishing, a small competition. Yeah, it was great. I love the people in Poland. I love the food. The food's good. And it's just lovely here. I'm totally agreed about food. I think you was in Elbląg maybe because it's a famous Elbląg. This was the name. Elbląg. I forget all the names of, especially when you're English. The foreign names are very difficult. Especially in Polish, the Elbląg, is very famous for pole fishing on that canal. And I heard that today you have one fish, yeah? Yes, I lost 2 big fish in the first 15 minutes, and then I got a third fish, and now it's just gone dead. I'll try and watch the Polish guys and see what they do. So thank you, Jason, for interview. We wish you luck and hope we will see you later with more interviews. Yeah, thanks for the invitation too. Yeah, come to Poland, great place. Okay, we are on pack 65 where is fishing our
team angler from Germany, Rudiger. Rudiger is also very known from Maślanka competition. Hello, Rudiger, and how are you today? Hello, hello nach Polen und Deutschland. Ja, sehr schöner Tag heute wieder und ich habe mich riesig gefreut, dass es endlich wieder so weit ist hier in Maślanka ja, zu angeln. Es ist eine tolle Anlage und ja, ich habe mich einfach wieder riesig gefreut, dass das Jahr wieder vorbei ist und es geht wieder los hier. Okay, Rudiger, tell me more, because you're taking part in Nitro International. You also take part in the Super Method Master, yeah, in August, yeah, is it correct? Yes, ich war ja letztes Jahr schon beim Super Method Masters und es war für mich der absolute Hammer. Also es gibt kein größeres Event wie Super Method Masters und ich habe mich dann entschieden, dieses Jahr mir quasi auch ein Sponsorticket zu kaufen und das Ganze noch zu unterstützen, weil es gibt kein größeres Event und die Show und alles drumherum ist einfach perfekt und ich komme wieder, definitiv. Okay, thank you, Rudiger. And I know that you here using something new for Maślanka Lake, which is the camping plans, and how you like our new thing what we prepare for the people. Ja, der Campingplatz wurde ja letztes Jahr gebaut, im Prinzip vor der Super Method Masters Serie. Toll gemacht alles, sehr gepflegt. Jeder Platz hat Wasseranschluss, Stromanschluss. Du kannst hier duschen, Toilette gehen, trinken, einfach Party machen hier und alles so sehr ruhig und wie gesagt, alles so herzlich hier und herzlich willkommen hier und ja, alle miteinander einfach Spaß haben und Freude und Spaß am Leben, am Angeln, überall halt. Good to hear that. And last question, what is your today result so far? Yeah, today I have lost 3 carps in the first hour. Yes, many people have lost. Ich hoffe, dass es jetzt besser wird. Ich habe jetzt ja, 2 eingetütet. Jetzt gucken wir mal, wie es weitergeht. Ich denke schon, dass man einfach Geduld haben muss hier auch wiederum. Die Fische kommen und die Fische werden auch größer noch. Das ist jetzt alles, die erste Stunde ist jeder füttert, jeder wechselt den Platz und so weiter. Das muss ich zuerst mal beruhigen. Ja, ich denke, es wird schon gut. Hauptsache, ich bin hier und hab Fun. Danke schön, Rudiger. Viel Glück. Ja, danke schön. Danke. We are on pack 63, where is fishing Kevin from our Belgium Nitro team, and I know that Kevin is in Belgium or Benelux national team, and in 2 weeks you are going to Portugal for World Championship, yeah? Ja, inderdaad. We gaan binnen een goede 3 weken naar Portugal. We hebben in België de selecties gedaan op carpodrooms, dus een beetje gelijkaardig met deze wateren. Alleen is de vis niet zo groot bij ons, so we have big fish here. And because this is your first time in Poland on fishing, and how do you like the Maślanka, the Polish people, Poland? Polen is voor mij de eerste keer, dus absoluut een aanrader. Heel vriendelijke mensen. Het weer is hier ook heel goed. En het verbaast mij vooral de professionaliteit. Het zijn echt heel professionele mensen die hier dingen organiseren. En ik denk dat wij er zelfs nog iets van kunnen leren. Hoe het hier georganiseerd is echt top. Thank you for that, Kevin. And the last question, what is your today result? Het eerste uur ben ik 2 karpers kwijt geraakt. En nu zit ik ongeveer op een 10 kilo. Kleine vis, vooral Carasio. Okay, so we wish you good luck and hope you will see later with a bigger fish.
Now we are on PEC 62 on Tomas from Lithuania. We know that Tomas was also here last year on Nitro International. And Tomas, what is your feeling? Which edition was better, this year or last year? I will tell probably when this one's gonna be finished, but I did like last year. It was quite interesting fishing, so active fishing. So that's what I like really. And we don't get a lot of this stuff in Lithuania, so that's a good practice for us. Okay, good to hear that. And now on that edition we have many other people from abroad, because from abroad we have 42 people, so it's more from abroad than from Polish, so it's a true international one. And could you tell more about your so far results and maybe more about tactics? Tactics is like probably no secret there, that you got to catch fish as close as possible. So I've started from probably not far away from the maximum, no bites, but I had fed up the line closer in, like mid-range. So this was showing up on the tip that there is plenty of fish in there, so straight away went in there. I've got 4 fish, small 4 fish, but I lost 6 already. So, but fingers crossed that's gonna stop. So I got some issues today with the hooks probably, but I will fix hopefully. Hopefully yes, because so far 4 fish is a good result, but 6 losses of course is always bad, even one. So we wish you a good luck, Tomas, and hope you will the best. Yeah. Thank you. Thank you. We are on PEC 59. Here is Fabian from Germany. And first question, because I know that you are first time in Poland on Maślanka. Could you tell me, how do you like the Maślanka fishery? And do you have similar lakes in Germany? And if yes, do you fish very often on that type of lake? Oh, the venue here is beautiful. You have everything you need to. And in Germany we don't have similar lakes because it's we have a strict law, so we can't do competitions like this in Germany. It's forbidden from the government. Okay, so you have more public lakes than the private one, or you have private? You have to, in Germany normally you have to put and take. Yeah, this also put and take lakes in Germany. There are much, and you have to every fish you catch. Yeah. Yeah, I heard that as in Germany forbidden by the law to take the fish, so it's not so often. So it is your first time, but hope so not the last time in Poland, yeah? I hope so, yeah. Yeah, you have the fish. Can we still do an interview when you reel the fish? Okay. So how many? I see you have 7 fish already? No, this is 7 kilo. 7 kilo. Yeah. Okay, so how many fish do you have? There's 2 fish. 2 fish, okay. It was a hard start. I lost at the beginning 4 fish. So it wasn't that good, and now I have 2 fish in a row, so it's good for the feeling. Yeah. Okay, we are with the captain of Serbian team, Lazar, and here the Serbian team have the 2 anglers. Hello, Lazar, and could you tell me their names? Čedomir Savatić I Branimir. Good to hear that. Čedomir upravo ima ribu na štapu I gledam šta radi, posmatram ga. Yeah, they have fish. Yeah, so. Fish, yes. So we'll do interview and later we will record the fish. And could you tell me their results so far? Čedomir ima 3 ribe, 3 šarana od između 3 I 4 kg. Ovo mu je 4. riba. Bilo je dosta spadanja. Jako je riba borbena. A sada ću da idem da obiđem drugog takmičara, Branimira, da vidim njegove rezultate. To je to. Okay, do you know if they have the similar tactics or they fish on the different distance, different method? Or? Da, ja sam juče pokušavao da pecam sa njima, da, napravili smo neke taktike, izmenu u hrani, pri hrani, baš juče je Čedomir pecao na 56. mesto, a sada je dobio 55. Pravili smo neku taktiku kako šta, čak sam I ja probao nekoliko puta malo da pecam, čisto da vidim kako se riba ponaša. Okay, it sounds like a good tactics. So far you have quite a lot of fish. And could you tell me, last question, it is your first time in Poland on competition or you have been? Da, prvi put smo u Poljskoj na takmičenju, prelepo jezero, puno ribe, dosta takmičara ima.
stvarno prelepa zemlja i prelepa priroda i jako čisto. Okay, thank you very much, Lazar, for the interview. We wish you all your Serbian angler good luck and see you later. Thank you. Thank you very much, Lazar. Thank you. Okay, we are on PEC 47. Here is Adi from Romania, from our Nitro Fishing Romania team. How are you, Andy, today? Today I'm very good. I'm confident that we will have a good result till the end of the leg. But for the moment I have only one carp and 3 carasio. The tactic from the training, it's not working very well for the moment. We hope to change something during the leg. Okay, you think the tactic is not good when you're testing on the training because of the place where you draw, or maybe because of the weather? What's your feeling about that? I think it's because of the pressure on the fish. In the training days, we were not only competitors, also locals, and they don't fish like us. So I think here is the difference. Yeah, it can be, yeah, because 80 good anglers who taking part in that competition. And could you tell me more about the fishing in Romania? This is very popular to have the commercial lake like Maślanka, or you have more public? Yeah, we have a lot of commercial lakes, but also some natural venues. But in general, for method feeder fishing, we are using commercial fisheries. And what's better for you? You prefer the natural venue or commercial? Yeah, to be honest, usually I'm fishing at classic feeder, not method feeder. And I choose the natural ones, but sometimes I'm also fishing to method feeder, and I cannot, let's say, pass this chance to come here and be part of this competition. It's a really big competition. I suggest everybody, at least from Romania, to try once in a life this competition. Everything from organization to the venue, it's absolutely great. Thank you for that good words. And could you tell me more, because on yesterday dinner we spoke about that you also making similar competition in Romania, Nitro competition, yeah? Yeah, we are organizing a Nitro competition in Romania, but for the moment we are only 50 competitors. We don't have a venue which can allow us to do it with more competitors for the moment, at least for this year. But we are at the second year of organization for this competition, and we hope to have also some colleagues from the other countries. Hope so. So we wish you good luck. Thank you, Adrian, for this interview. We wish you good luck and hope we will see you later. Thank you. See you later. See you. Ok, jesteśmy na stanowisku, miejmy nadzieję, szczęśliwym 50 u Jakuba. Jakub tutaj na Maślance często bierze udział w zawodach. Powiedz mi, Jakubie, czy różni się Twoja taktyka przez to, że wprowadzone są zasady obrania? Pięknie. To poczekamy chwilę.
A Jakubie, wiem, że tutaj często na Maślance bierzesz udział w zawodach. Powiedz mi proszę, czy twoja taktyka przez to, że zastosowany jest ten regulamin z Mistrzostw Świata, różni się od tego, jak ty łowisz na co dzień na tych zawodach? No troszeczkę, bo nie można tego stopera używać ani nic, co zatrzyma metodę. Przez to ona się mocno ślizga po tej żyłce i daleko. A tak to dużo się nie różni. Jakiejś widocznej bardzo różnicy nie ma. I w łowieniu tak samo. Zadowolony jesteś z wylosowanego stanowiska? No jak patrząc na sektor, to mogło być lepiej, ale walczymy. Walczymy, nie poddajemy się, nawet patrząc na miejsce. Musimy cały czas robić swoje. O, znowu branie, znowu, czyli nie damy dokończyć. Dobra, to zrobimy ten taki wywiad po prostu krótki. Ty walcz sobie z rybami, bo ewidentnie masz je w łowisku. To jest tylko, powiedz mi, twoja 7., 8? Dobra, to nie przeszkadzamy ci, walcz sobie tutaj, my lecimy dalej, także powodzenia, Kuba. Okej, jesteśmy na stanowisku numer 4. Na stanowisku numer 4 łowi Sebastian Rojek, który jest w naszym teamie Nitro Fishing Polska. Z tego, że znam Sebastiana, wiem, że jego typową wodą do łowienia są naturalne jeziora. Są to jego drugie zawody w życiu, pierwsze na Maślance, więc przede wszystkim pierwsze pytanie, Sebastian, jak się odnajdujesz na łowisku komercyjnym? No, raczej się odnajduję dość dobrze, powiem szczerze, jak na pierwsze takie zawody. No tutaj trochę łatwiej o rybę niż na naturalnych, chociaż jest specyfika, wiadomo, że te ryby inaczej biorą. No nic, spróbuję coś tu odławiać, sorry. No trochę mnie panowie poblokowali. Często donęcanie, no nie ma rozwiązania, często donęcanie i wtedy jest efekt, nie po donęceniu zaraz, nie? Ale jak ktoś jedną szklankę, to ja wtedy 2 szklanki. No i no takie jest rozwiązanie, nie? I tak sobie radzisz. Wiem, że byłeś tutaj od czwartku. Czy te 2 dni treningowe pomogły ci w znalezieniu taktyki, której tu używasz? Tak, bo ja na naturalnych jeziorach całkiem inny sprzęt używam. Tu jednak no trzeba czegoś innego. Oczywiście coś, co też używam, ale tu takie są jakieś typy, które trzeba to wykorzystać i tak podpatrując, nie podpatrując, ale to wszyscy podobnie jakoś łowią. Takie rozwiązania przyjmują, nie? Okej, jeszcze powiedz, Sebastian, ile już dzisiaj masz złowionych ryb? Czy to są tylko karpie, karasie, jesiotry? Jak to wygląda u Ciebie dzisiaj? Mam parę karasi i kilka karpi. Około 30 kg tego jest razem, nie? Z tym 1,9800, nie? Złowiony wcześniej, nie? A teraz no walczymy o każdą jedną rybę, nie? Bo troszeczkę tak przestały współpracować, jak przedtem lepiej brały, nie? Okej, ostatnie tak naprawdę 1,5 godziny zostało, a jeszcze tylko mi powiedz ostatnie zdanie dosłownie, a jak konkurencja tutaj, jak sąsiedzi? No tak naprzemiennie, ja i pan jesteśmy najbardziej odcięci obok, kolega, ale też była chwila, że ja więcej odławiałem, później no widocznie przenęcili trochę tą rybę, przeszła do nich, no i teraz spróbuję to odzyskać, nie? W ten sposób. No także 2 panów w sektorze tam po lewej najlepiej, nie? I skrajna prawa, nie strona. Tak się standardowo, jak w sektorze po środku najgorzej, nie? Zdecydowanie. Dzięki Sebuś, powodzenia i do zobaczenia jutro. Okay, right now we are on pack 8. Here with us is Thomas from Austria. Thomas, please tell me is this your first time in Poland for fishing? Ja, es ist meine erste Zeit hier in Polen. It's the first time in Polish. It's a very nice water, very nice fishes. The place is not so good. Or I'm self not so good. The beginning is good. Okay. I catch good fish, and more than more is lost in the fish. And I know what is the problem. I work it, and I think she comes and bite. And yes, it is. When we here see it's 80 people, It's a lot, yeah? It's a lot. It's very big. It's the organization. It's very nice. And yeah, we would see what come the next day or what come in the last hour, hour, yeah? yeah. So yeah, last hour left. I think when you're starting fishing here, you have the sun, yeah? And right now you have the shadow, so maybe this is the reason why they a little bit stop with the biting. So yeah, we will see. And please tell me, do you have in Austria that kind of lake and that kind of competitions, or you have maybe natural venue and No, my lovely angling is the competition. Okay. Yes, I drive to Spain, French. This is a new water. The fishing is 100% other than the other waters. Yes, I don't know why. When we're fishing in Austria, this baits here go
not. You have not change with this. Yes. And this is a problem when we come 2 or 3 here. Then you can more learn. Yeah, This of the course. first day, and the first time it's a learn time. Okay, and do you came here earlier for the training, or you arrive on Friday just for Training. I'm training 3 days. Okay. And yeah, the last day it's full on the and the people would come for 1 day. This is not so good for competition. Yeah. When a competition is the last day, a train day for the competition Yeah, and not for no normal that's- people? Yeah. This is not so good from this. Or the rest is okay. It's really fine, and We will think about it for the next year to rent the whole lake on Friday also for the training day, yeah, for the competition. come the next year and train Monday. Tuesday. All days. All Yes, days. yes, more learn, yes. And I hope the next year is better from this 1-2 train day who is not only the competition man is here. Yeah. Then it's not fair when you sit here and Yes, the right okay. side come and Yeah, of course. And, when and you bring yeah, pellets, the fish go up. Yeah, of course. And Totally agree. with yes, you. yes. Aber it's very nice. It's very nice. Good to hear that. Okay, Thomas, thank you very much. Last hour left, so we wish you luck to maybe win the sector, yeah? Okay. Thank you. Thank you, Thomas. I give 100%. Thank you. Ciao. Ciao. Okay, we are on Pack 10, where fish the second Serbian angler. Also with us is the captain, the trainer. And how is your results for today? And because 1 hour left till end, and what is your results? Are you happy about your results? Pa ne znam šta bi rekao. Prvi sat sam se snalazio do 2, kasnije sam se već malo uklopio i to je to, ali sad već kasnim puno za ostalim takmičarima, pa pokušavam da ih stignem. You counted the weight of fish, or you counted the number of fish you caught? Fish number. And how many fish you have? 10, maybe. 10. 9, 10. So it is average for that sector, for that part of lake. Next bite. And the first time here on Maślanka Lake? Yes, first time. First time. And do you like Maślanka type of water and Maślanka type of competition? It's beautiful. Competition, lake, organization, everything is good. Very good. Good to hear that. I'm very happy about it. Do you think for the next year you will also come to participate? Yes. Definitely, Of course. Definitely. Yes, of course. So call me. Yeah, of course. Please be in touch with Marcin Kawalec. He's the main guy who make this competition. Okay, we're going for the next interview. So we wish you very good luck for last hour to catch many fish. Yeah, in last hour. Thank you very much. Jesteśmy na stanowisku. Rafale, powiedz mi numer 16. Czy jest to szczęśliwa 16 na dzisiaj? Nie za bardzo jest to szczęśliwa 16. Jest trochę tych rybek, ale spodziewałem się czegoś innego. Przed chwilą dużą rybę spiąłem, przypon mi puścił, więc nie za bardzo jestem zadowolony. Czyli była naprawdę duża ryba, musiała być. Z tego co mi jest wiadomo, to nie są twoje pierwsze zawody na maślance. Powiedz mi, czy twoja taktyka jest inna niż do tej pory miałeś tutaj? Albo stosujesz na łowiskach komercyjnych w swoim rejonie? Ja generalnie jestem bardziej bombkowy niż metodowy, nie? Więc ze względu tutaj na regulamin łowię inaczej niż zwykle, nie? Więc to pewnie się też trochę odbija. To na pewno, faktycznie, żeby się przestawić, ale podoba Ci się w ogóle sam zamysł tego, żeby to były regulamin, który używany jest na Mistrzostwach Świata, żeby trochę tak się poczuć jak na Mistrzostwach Świata? Myślę, że tak. Myślę, że to jest dobry pomysł, bo trzeba się przyzwyczaić do tego regulaminu. Coraz więcej zawodów jest organizowanych według tego regulaminu FIPSED-owego, więc to jest dobry pomysł. Jakbyś miał losować, będziesz losował jutro, jakbyś miał wybrać sobie stanowisko, na którym byś chciał jutro łowić, to które to by było? Tam po drugiej stronie przy płocie.
po drugiej stronie przypłocie, okej, czyli tam mniej więcej gdzie jest Rudiger. Tak, dokładnie. Tam gdzie Rudiger. Dokładnie, no to trzymam kciuki, żeby jutro się udało właśnie wylosować to miejsce. Zostawiamy Cię, jeszcze niecała godzinka zawodów przed Tobą, więc jeszcze oby kilka dużych rybek weszło. No, mam nadzieję, że jeszcze coś tam się dołowi. Dzięki bardzo, Rafale. Dzięki. Okej, jesteśmy na stanowisku numer 19 u naszego przyjaciela z Czech. Proszę, przedstaw się. Ja jestem Marcin. Marcin jesteś. Z Ostrawy. Z Ostrawy, czyli blisko Polski tutaj, praktycznie przy granicy. Powiedz mi, czy to są Twoje pierwsze zawody na maślance, które bierzesz udział? Nie, są to drugie zawody. A jakie były pierwsze? Pierwsze zawody sam całkowo skończył na 4. miejscu. Okej, pięknie. A w którym miejscu łowiłeś wtedy? Pamiętasz? Mniej więcej? To było stanowisko 29. I to było... Tak. Okej. A w drugim kole stanowisko 73-4. Tak Okej, jest. Tak. w tą stronę. Okej, a powiedz mi, jesteś zadowolony z dzisiejszego łowienia, dzisiejszego dnia? Dzisiaj to jest słabe. Słabo. Tam chłopaki tam łowią, ale my tady nie, słabe łowimy. Słabo idzie. Karasie ma mało karpiów. Karpiów. A na karasiach ciężko zrobić wynik dobry, nie? Tak, prawie. Ale może, a nie, w sektorze mówisz, że walczą tam, więc będzie ciężko nawet o mocny wynik w sektorze pewnie, nie? Jednego karpia mam 8 kg, 85 cm i par karasiów i par karpiów, ale słabe. Okej, a powiedz mi teraz jeszcze parę słów o technice, czyli podczas tego dnia, jak ryby nie dopisywały, kombinowałeś może z kolorami, może z różną zanętą. Jak wyglądał ten Twój dzisiejszy dzień? Ja łapam karpie i na jakim 39 metrów. Tam łapał ze startu, zawoda i teraz łapię już bliżej. 32 metr. I skusiam mi pod nogami tady na 8 metrów, tak. Skusiam, są obcierki, ale to branie nie jak dzisiaj. Dzisiaj nie będzie jednotka. Dzisiaj nie będzie jedynki, okej. Życzymy Ci powodzenia, niecałe 50 minut do końca zawodów, także może jeszcze kilka dużych ryb wpadnie. I do zobaczenia, Panie Marcinie. Dziękuję bardzo. Dzięki bardzo. Okej, jesteśmy już po przejściu stanowisk od 1 do 40, gdzie na tym brzegu dzisiaj siedzi większość jedynek sektorowych, bo mamy m.in. Adama, Marka, Patryka, jest Mykola też na tym brzegu, jest Attila. Wszyscy dzisiaj skupiają się na walce o to najwyższe podium, o jedynkę, żeby być jak najwyżej w klasyfikacji generalnej, dlatego nie chcieliśmy też im przeszkadzać. Zadaliśmy grzecznościowe pytanie, czy chcą udzielić nam wywiadu po wczorajszym dniu, niestety nie chcieli, także przeszliśmy, rozdaliśmy wody, idziemy dalej na drugą stronę, może tam pozostałe osoby poświęcą nam czas. Jedynie tutaj na tej stronie pogadaliśmy ze zwycięzcą całego wczorajszego dnia, czyli z Rajmundem, który też również dzisiaj walczy. Na razie idzie mu całkiem nieźle, mówi, że lepiej niż wczoraj. Zobaczymy, do końca zawodów jeszcze jest parę godzin, także zobaczymy, jak ta klasyfikacja generalna będzie wyglądała na koniec dnia.
dnia. My idziemy na drugą stronę rozdać więcej wody. Okej, znajdujemy się na stanowisku numer 20 dziełowi Raimund, z którym również wczoraj rozpoczynaliśmy wywiad, który wygrał wczorajszy dzień numer 1, największa ilość złowionych ryb. Pamiętam rano, jak wczoraj robiliśmy wywiad, to że tak słabo się zaczynało. Był jakiś jesiot, my jakieś karasie. Jak to dzisiaj wygląda? Dzisiaj trochę lepiej, ale jak się to powiedzieć, mniej ryb. Mniej ryb. Mniej ryb, trzeba wypracować każdą rybę. Wypracować trzeba. Nie ma takiej, gdzie tam było dużo, sporo ryb, to można było łapać, ale potem już przyszło, a tutaj trzeba każdą rybę wypracować, każdą. A jak wygląda dzisiaj? Ile już ryb na liczniku? 5 karpi i 4 karasie. A powiedz mi, jest zadowolony z wczorajszego swojego wyniku? Zadowolony, że numer 1? Naprawdę zadowolony. Ja nawet nie myślałem, że tak pójdzie dobrze. Naprawdę nie myślałem. Ja myślałem, że przyjadę na Maślance, pouczyć się, łapać u sąsiadów, u Polaków. Poznałem się z Mikową i porozmawialiśmy tam około czasu z nim. Pamiętam, w Munfinie rozmawialiście. W Munfinie, tak, w Munfinie rozmawialiśmy. On jakby mój taki uczyciel, to jest nauczyciel, taki. Cenne wskazówki przekazał, które jednak poskutkowały. I oczywiście filmiki Munfina też patrzyłem i robiłem wnioski. Zrobiłem. No. I bawię się, bo tutaj najpierw zabawa jest. Dokładnie, przede wszystkim zabawa, ryby, a zwycięstwo na samym końcu i to może być kluczem do sukcesu właśnie. A powiedz mi jeszcze tylko, czy jakieś świętowanie wczoraj wieczorem tej jedyneczki było? Nie, trzeba było gotować się na dzisiejszy dzień. A dzisiaj, ponieważ do Litwy wracamy jutro, to już dzisiaj popatrzymy, jak to pójdzie. Jeżeli pójdzie tak, jak trzeba, jeżeli stanie na stanowisku, to już będzie fajnie. Dobrze, Raimund, bardzo Ci dziękujemy, życzymy Ci powodzenia, za jak najlepszy wynik, nie przeszkadzamy, już uciekamy dalej. Trzymamy kciuki. Cześć! Okej, jesteśmy na stanowisku numer 71, dziełowi Mikołaj, czyli tutaj gwiazda nasza wędkarstwa federowego w Polsce. Cześć Mikołaj, jak tam dzisiaj idzie? Siemanko, no na ten moment mam 5 karpi, amura, jedną rybę spiętą, taką no 12 kg przy podbieraku, niestety. Jest równy sektor na razie, minimalnie przegrywam z 3 zawodnikami, myślę, gdzieś jestem w połowie, ale to tak minimalnie i tu każda ryba robi robotę. Jasna sprawa, wczoraj jedynka sektorowa, dzisiaj oczywiście też walka o jedynkę, żeby na tym podium stanąć. Jak mniemam, pewnie nie zmieniasz taktyki swojej zwycięskiej, którą zawsze tutaj masz. Nie, no trzymam się 3 linii blisko, 2 linie pod nogami, 1 linia na 10 metrze, no i oś, no i to tyle. I skaczę sobie po punktach i po prostu sprawdzam, czy gdzieś nie wpłynęły, ale nie ma regularności, że z jednego punktu są ryby, tylko właśnie skaczę po tych punktach. Z każdego punktu odławiam po 2 ryby i jest koniec. No mam na razie 6. No. Okej, a powiedz mi jeszcze, bo normalnie na zawodach na Maślance są większość metod jest dozwolona, a tu mamy tylko metodę. Czy to było jakimś utrudnieniem dla Ciebie, czy czujesz się bardzo pewnie w metodzie? Myślę, że ułatwieniem, no. No, ja przeważnie łowię tylko metodą. A, okej, czyli nie żadne bombki, pelet waglery, czyli w sumie dla Ciebie na plus. No, dokładnie tak. Stanowiska trochę wyszły nie na plus w 2 dni, bo tutaj ta strefa głęboka. No, ale trudno, walczymy. A dobra, to jeszcze tutaj dla nas jako organizatorów, a co uważasz o tym zmianą z zeszłego roku, że znowu było od nowa jakby losowanie, czy można było wylosować to samo? Ja uważam, że ja ogólnie preferuję bardziej takie... sektorowe, tak? Tak. Jak są takie mocne zawody, rangi, no wiadomo, wysokiej,
to ja bym podzielił łowisko na dwie strefy, na tą głębszą i płytszą. Okej, to dobra, to przemyślimy, Marcin. Fajny pomysł, zapiszmy go i myślmy dalej, jak ty to mówisz. Dzięki Mikołaj, nie przeszkadzamy ci i powodzenia w walce o jedynkę. No, dziękuję bardzo, do zobaczenia. Cześć. Okej, znajdujemy się na stanowisku numer 79, gdzie łowi Szymon, który wczoraj w sektorze obok miał jedynkę sektorową. Jak idzie dzisiaj, Szymonie? No ciężko ogólnie rzecz biorąc w całym sektorze, pojedyncze ryby padają, no niestety bardzo trzeba je wypracować, no i tak jak mówię, no pewnie wejdzie tylko na to, kto złowi te ryby większe po prostu. Tak, to prawda, ogólnie jesteśmy już po całej rundzie wokół wody i muszę przyznać, że wczoraj dużo bardziej optymistycznie wędkarze patrzyli, dzisiaj tak ta ryba bierze tak bardzo chimerycznie, bym powiedział, i widzę, że to potwierdzasz. No podejrzewam, że też dosyć dużo jedzenia poszło wczoraj do wody, ta ryba się po prostu rozeszła, no i najadła trochę, no i to też są skutki tego, niestety. Ale co powiesz, bo dzisiaj jeszcze jest cieplej niż wczoraj, słońce daje naprawdę o sobie znak. Czy to też może być przyczyna tego, że ryba mniej aktywna jest? Myślę, że jak najbardziej jest taka możliwość. To gdyby był pellet waggler i slow sink, to byśmy się dopiero tak naprawdę dowiedzieli, gdzie ta ryba stoi, więc to tak jak mówię, no ciężko to sprawdzić inaczej. Tak, to prawda. A powiedz mi, co uważasz o tej formule, że jest tylko metoda dozwolona? No to znaczy ja jestem bardzo z tego zadowolony, bo lubię na metodę łowić. Zresztą jak są te freestyle'owe, to też nie mam nic przeciwko, aczkolwiek no uważam, że na przykład dla zagranicznych gości to jest bardzo uczciwe. Łatwiej mi jest wytrenować jedną metodę niż na przykład 3-4 w ciągu tam tygodnia, nie? No tak, czyli tych kilku dni tak naprawdę treningowych, a też dzień do dnia nie jest równy i tu jak rozmawiam właśnie z zagranicznymi, to właśnie mówią, że trenowali i zupełnie to się nie sprawdza, mimo że treningi były owocne, nie? Więc ciekawe to jest. Okej, Szymonie, życzymy ci powodzenia. Dziękuję bardzo, że zgodziłeś się na wywiad, bo jesteś trzecią osobą z jedynek, która się zgodziła, reszta walczy, tam się skupia. Także trzymamy powodzenia. Niecałe 3 godziny przed tobą, także życzymy, żeby jedynka i widzimy się na podium. Dzięki. Mam nadzieję, że się spełni. Okej, jesteśmy po obchodzie całego zbiornika. Dzień drugi, godzina 13, więc 2,5 godziny do końca zakończenia Nitro International Method Feeder Challenge 2025. Wszyscy zawodnicy, ci z jedynek w szczególności bardzo skupieni na wędkarstwie, ponieważ dzisiaj, jak się zdążyliśmy dowiedzieć, brania raczej chimeryczne, ryba nie chce na razie współpracować tak jak wczoraj. Zobaczymy wyniki końcowe, czy to potwierdzi to, co właśnie mówię i co zawodnicy mi teraz przekazali. 2,5 godziny do końca zawodów, także jeszcze wiele się może wydarzyć i wiele może się odmienić, także trzymamy kciuki za wszystkich zawodników. No i teraz widzimy się już na ceremonii zakończającej zawody Nitro International Challenge 2025. (15:30) niedziela wybiła w końcu, więc zakończyliśmy drugi dzień zmagań podczas Nitro International Method Feeder Challenge 2025. Jesteśmy na stanowisku numer 9 u naszego przyjaciela z Czech, u Ondreja zwanego Andrzejem. I jak ci dzisiaj poszło, Andrzeju? Poszło. 11 sztuk było, 2 ważone i zadowolone są. Te ważone to przy jednej byłem prawie 10 kg, a druga? Druga 9 słabych. A, czyli bardzo podobne. Powiedz mi, bo wczoraj, jak przed chwilą rozmawialiśmy, szło średnio, a dzisiaj się to udało. 11 złowionych ryb, prawda? Tak. I teraz zdążyliśmy zamienić, że dzisiaj zupełnie inna taktyka niż wczoraj. Dzisiaj trochę taka bombkowa. Opowiesz o niej? Dzisiaj była bombkowa taktyka, tak. Ja znam łapać na bombkę, ja nie znam łapać na metodę. Czyli się sprawdziło. Czyli nęcenie szklanką, 2 odległości, 3 odległości. Jak to wyglądało u ciebie dzisiaj? Jedna odległość. Jedna odległość. Jedna odległość na ilość wędki i tak nęcił, kukurydza padała we vzduchu. Okej, czyli kukurydza, pelet i kukurydza na włosie, tak? Tak. I bez zanęty na metodzie i po prostu, czyli ja na zasadę bombki. Prosty podajnik. Kurczę, to idealnie się sprawdziło, panie Bombka, jak tutaj mieliśmy okazję pogadać. Jak ci się podobało ogólnie? Jak wrażenia po Nitro International? Ja nie wiem, czy może było to zajebiste. Chyba za dużo z Marcinem Kowalcem rozmów.
z Martinem Kowalcem. No, za dużo rozmów, te przekleństwa to... Ja nie, może Marcin. Jest fajny chłopak. Fajny, no zrobił takie zawody piękne, wspaniałe. Zadzwonimy, czym tam do sobie powykładamy. Fajny chłop, no. Fajny, potwierdzamy, nie przeszkadzamy Ci, Andrzeju, pakuj się, widzimy się na ceremonii, bo możliwe, że 1 sektorowa. Możliwość jest. Trzymamy kciuki. Okay. I do zobaczenia później. Dzięki bardzo i pakuj się. Do zobaczenia za rok, tak? Tak, może być, za rok. Super. Za rok jesteśmy tu. Super. Okay, za nami jest Attila, który wygrał jedynkę w sektorze. Wczoraj był pierwszy, dzisiaj jest pierwszy. Jak zapytałem go, czy przeprowadzimy wywiad, powiedział, że później, jak już będą oficjalne wyniki, ponieważ nie chce usłyszeć tego, że dzisiaj był pierwszy, wczoraj był pierwszy i ucieszyć się, że wygrał, a finalnie skończy na 2., 3. czy 4. miejscu. Także myślę, że za niedługo dowiemy się, czy Attila stanie na podium i Nitro International będzie prawdziwe International i Attila pokaże tutaj nam wszystkim Polakom, którzy często łowią na maślance, że Attila jest najlepszy. Przekonamy się o tym za chwilę. Dobra, jesteśmy w sektorze tutaj rozpoczynającym stanowiska od 1 do 8. Tutaj wydarzyła się piękna rzecz. 3 stanowiska obok siebie łowiły wczorajsze jedynki sektorowe. Był to Attila Horvat, Marek Podobas oraz Patryk Karbowski. Także zobaczymy, kto wygra, ponieważ ten, kto zgarnie jedynkę, a wiemy, że wyniki są bardzo, bardzo bliskie, możliwe, że wygra całe zawody, bo wiemy, że Mykoli w połowie dnia szło średnio. Ciekawe, jak Mikołaj Szymański po drugiej stronie, bo jemu też nie był do końca zadowolony, walczył ze swoimi sąsiadami. Także zaraz zobaczymy. Pierwsza 30-90, więc wysoko, nie panowie? Czyli możliwe, że jesteśmy u zwycięzcy całych zawodów Nitro International. Także zobaczymy. Chłopaki, Patryku, Marku, jak wam dzisiaj szło? Myślę, że dawaliśmy radę. Z tych miejsc nie było łatwo, ale jakoś sobie poradziliśmy. Myślę, że ciężko będzie wygrać. Tutaj kolega bardzo dużo ryb złowił. No nie wiem, czy Marek, czy ja. Ciężka walka była do samego końca. Gdyby nie spinki, to może by się udało, a niestety